No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj ciekawy materiał, który planowałem już od dawna i zapowiadałem również, także dzisiaj porównamy sobie kilka portfeli sprzętowych. Nie będzie to ranking, tylko będą to po prostu 3 portfele, których ja prywatnie używam i bez żadnego naganiania, ponieważ niby mam tutaj program afiliacyjny z 2 z tych portfeli, ale nikt mi za to wideo nie zapłacił. Wymienię tutaj i zalety, i wady, co mi się podoba, co mi się nie podoba. To nie chodzi o to, że któryś z tych portfeli jest gorszy lub lepszy. Każdy jest dobry zależnie od wymagań klienta do danego produktu, więc pokażę Wam konkretnie 3 portfele. Będzie to Keystone, OneKey i Ledger i będzie super fajnie i wspaniale, także tradycyjnie zapraszam na intro. Dobrze, więc bierzemy w sumie te 3 portfele pod lupę, ponieważ to są portfele, których używam najdłużej i najbardziej one mi przypadły do gustu. Używałem jeszcze kilku, o których nie będziemy może wspominać. Mamy tutaj na przykład na tej czarnej liście SafePala. To jest stara wersja, ona się nazywa chyba S1. Ma tutaj bardzo taką maluśką kamerę, którą trzeba było skanować właśnie QR-kody. Jest fajna, bo jest ona erga, także ok, ale jednak czas poświęcony na podpisywanie transakcji i do tego błędy, które w międzyczasie wyskakiwały, w ogóle sprawiało to, że ten portfel był nieużyteczny. Jeszcze mamy tutaj Cypher Rocka, również jakąś pierwszą wersję chyba. Nie powiem o tym portfelu nic złego, po prostu go nie używałem ze względu na to, że nie potrzebuję aż tylu portfeli, jednak jest to trochę tani plastik moim zdaniem. Takim śmierdzi tanim chińskim plastikiem, tak samo zresztą jak i ten SafePal. Nie będziemy również omawiać backupów, które moim zdaniem są bardzo ważne. To jest akurat CryptoSteel. Również wiele z tych portfeli sprzedaje takie swoje płytki, o które właśnie warto zadbać, no bo jeśli wasze seedy są jedynie zapisane na kartce papieru, to różnie to może się zdarzyć, także o to trzeba dobrze zadbać. Nie będę Wam omawiał całego tego artykułu, warto jest go sobie sprawdzić. Tutaj na przykład wyszczególniłem, jeśli chodzi o specyfikację tych portfeli, różne funkcje, które są dostępne lub nie, ale to też po części sobie omówimy. Na początek zjedziemy trochę poniżej, po prostu zaczniemy od Ledgera. Ledger, mimo tego, że po części właściwie trochę dał plamę ze względu na to, że miał wyciek danych i to 2 razy, tam w 2018 chyba roku i dość niedawno, chyba w zeszłym roku. Także tutaj po prostu stracił moje zaufanie ze względu na to, że ktoś, jeśli ma dostęp do tych danych, zna Twój adres, mieszkasz cały czas w tym samym miejscu i teraz jeszcze kupujesz kolejny na przykład portfel po kilku latach, to znaczy, że raczej Ci się powodzi w krypto, także mamy Cię, dlatego też było bardzo dużo porwań we Francji, ale ja cały czas używam jednego ze starszych modeli, właściwie to Nano S, nie Nano S Plus. To jest jeszcze ta starsza wersja, która już nie jest produkowana, której już się nie da kupić. Również, która nie jest wspierana, jeśli chodzi o software na przykład. Również o to tutaj wspominałem. Jednak jeśli chodzi o ten Nano S Plus, jak i również Xa, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry portfel dla początkujących, bo obsługa jest super prosta, tutaj mamy jeszcze cały ten ekosystem, jednak jest on bardzo często atakowany, przepuszczane są również jakieś fejkowe apki, i do tego był tutaj bardzo duży problem, jeśli chodzi o supply chain, to znaczy, że ludzie kupowali na przykład te portfele z Amazona lub z eBaya, gdzie razem z portfelem dołączona była zdrapka, gdzie zdrapywałeś sobie swój własny seed. Zresztą różne tam były opcje i zwykle właśnie ten seed był wygenerowany wcześniej, także nigdy nie kupujcie takich rzeczy i zawsze kupujcie portfele ze strony producenta. Lub są również inni dystrybutorzy, którzy dystrybuują dane portfele
w swoich placówkach również. Ale wtedy macie jakąś tam plombę, można zobaczyć, czy ten portfel był otwierany, czy nie. Jeśli chodzi o Ledgera, mamy tutaj bardzo dużą kompatybilność, mamy bardzo dużo integracji z portfelami software'owymi, także z tym nie powinno być problemu. Zresztą ten ich Ledger Live naprawdę tam można kupować również z karty swoje kryptowaluty, później je wysyłać po prostu na swój portfel Cold. Używają oni tutaj tego certyfikatu EL6 Plus, czyli to są mniej więcej te same chipy, jakie mamy w kartach bankowych, no ale niestety ten Ledger nie jest AirGap, to znaczy zależnie jak go używamy. Jeśli używamy go tylko po Bluetoothie, no to można go uznawać za taki AirGap. Jednak jeśli podłączamy go kablem, no to wtedy to już nie jest AirGap. Cena również jest dość niska. Tutaj akurat o tych minusach już powiedziałem, ale jest to prosty portfel, mainstreamowa opcja, bardzo klasyczna. Można tutaj spojrzeć na tą cenę, więc Ledger Nano S Plus mamy w różnych wersjach graficznych. Wszystkie one kosztują $49, tak jest dokładnie. No i mamy jeszcze Ledger Nano Xa za $99. Tylko że tak jak tutaj widzicie, wyświetlacz jest bardzo mały, istnieje tutaj problem tego blind signingu, że nie do końca wiecie, co tutaj podpisujecie. Jednak na początek jest to naprawdę spoko opcja, bardzo prosta, klasyczna, mainstreamowa, sporo krypto, mają swój własny ekosystem, do tego mają bardzo dużo integracji, naprawdę jak na początek to lepiej jest wydać te $49 niż po prostu korzystać z jakiegoś hot walleta. Dobra, teraz w sumie przejdziemy do mojego ulubionego portfela, czyli oczywiście Keystone 3 Pro. Jednak również ma on swoje wady. Super jest to, że jest on ten AirGap, w ogóle mogę Wam to przeczytać, ponieważ jest to portfel sprzętowy, który może działać w trybie AirGap, ale nie musi. To jest ważne, że możemy tutaj to podkreślić. Podpisuje transakcje przez QR kody, ma duży ekran, kilka secure elementów, jest multi-seed, ponieważ można tutaj trzymać do maksymalnie 3 seedów. Czytnik linii papilarnych, mocne integracje z Web3 portfelami mobilnymi. No i naprawdę robi robotę. Jednak jest tutaj kilka mankamentów, ale o tym za chwilę. Pierwsze co, na pewno warto wspomnieć, jak działa ten AirGap. Chodzi o to, że Wasz zintegrowany portfel wyślę wiadomość w postaci QR kodu, którym Wy musicie przeskanować Waszym portfelem ten QR kod. Później w trybie offline portfel podpisze tą transakcję i później wygeneruje kolejny QR kod, którym podpisujecie Waszą kamerą w Waszym telefonie lub w laptopie. Więc Wasze seedy totalnie nie dotykają po prostu internetu. Jednak ze względu na to, że jest tutaj wejście USB-C, użytkownicy stwierdzili, że może warto by było dodać podpisywanie właśnie przez kabel. Więc po pewnym czasie powstał tutaj nowy update, który dał taką możliwość. I z tego co wiem, to i mi, jak i również moim znajomym zdarza się po prostu podpisywanie po kablu. Jak i również update'y wcześniej tego portfela odbywały się tutaj przez po prostu mini kartę SD, którą się wkładało, ale również można to zrobić po kablu, co jest dużo łatwiejsze i wygodniejsze. Więc nie do końca bym tak powiedział, że ten portfel jest AirGap, to znaczy ma taką funkcję, ale po prostu z tego co wiem, większość użytkowników używa go również po kablu. Super fajne jest to, że ma bardzo duży ekran dotykowy właśnie, że możemy przeczytać każdą transakcję, którą tutaj podpisujemy na portfelu. No i te 3 niezależne seedy, które są konkretnie pod 3 innymi PIN kodami, które mogą mieć nawet do 8 cyfr, z tego co dobrze pamiętam. Poza tym mamy jeszcze tutaj tą opcję Shamir Backup, gdzie możemy sobie podzielić te nasze seedy na różne części i na przykład, żeby odzyskać dany portfel, na przykład po naszej śmierci, nie wiadomo, trzeba się zabezpieczać w takich wypadkach też. Także tutaj możemy na przykład ustawić 3 z 5 seedów, które trzeba odzyskać, żeby mieć dostęp do tego portfela. Bardzo ciekawa funkcja. No i podobnie tutaj jak Ledger, również na Keystonie mamy wiele integracji. W sumie wcześniej Keystone miał swoją
osobną aplikację. Jednak stwierdzili, że bez sensu będzie ją rozwijać, po prostu skupili się maksymalnie na integracji, a teraz stworzyli taką mobilną aplikację, bardzo prostą dla takich początkujących użytkowników, gdzie mamy tam odbierz, wyślij, zrób swap, zrób jakiś bridge i tylko tyle. Mamy tam dostępnych kilka tokenów, kilka różnych sieci i ta aplikacja jest dla takich prostych początkujących użytkowników, a jeśli ktoś chce rozwiązań DeFi, po prostu tutaj możemy się zintegrować na przykład z portfelem Rabi lub na przykład z OKX-em i wtedy otwiera nam się po prostu cała furtka. Do tego wielu użytkowników, jeśli chodzi o te minusy jeszcze, to zgłaszało mi problemy na przykład z ładowaniem. Zauważyłem, że ładowanie odbywa się przez specjalne kable, które są dostępne, nie wiem, tylko dla portfeli sprzętowych. Ja gdzieś zgubiłem swój kabel od Keystona, ale używam takiego kabla, o tutaj, od tego Cypher Rocka. I mam jeszcze na przykład jeden kabel, którym mogę ładować swojego Keystona. Jest to kabel od takiego monitora zewnętrznego, który możecie sobie podłączyć po HDMI do swojego laptopa, więc możliwe, że to musi być jakiś specjalny HDMI USB-C, bo czasami te portfele po prostu się nie ładują. Ja dlatego mam cały czas tutaj ten kabel podpięty i jak potrzebuję podpisać jakąś transakcję, to czasami go podpinam, a czasami skanuję po prostu QR-kodem. No i szczerze mówiąc, jeśli tylko skupuję sobie bitka i potrzebujesz jakiś portfel sprzętowy, żeby przechowywać tego bitka, no to niepotrzebny Ci jest taki Keystone, bo to jest taki trochę overkill z takim dużym wyświetlaczem. Jeszcze tutaj ten czytnik. Panie, na co Ci to? Kup sobie po prostu tego Ledgera za te 5 dyszek, czy za tą 100 i to Ci w zupełności wystarczy. Nie ma sensu tutaj kombinować. Nawet jeśli tylko robisz zakupy raz na jakiś czas, masz kilka innych tokenów w swoim portfolio, no ale to jest głównie w ten sposób korzystasz z kryptowalut, że tylko inwestujesz długoterminowo, nie robisz jakichś ruchów na DeFi. Wydaje mi się, że ten Ledger w zupełności wystarczy. Keystone jest fajny, bo tutaj masz integrację DeFi, masz kilka tych seedów, naprawdę masz rozbudowane to wszystko, zresztą mam sporo materiałów na YouTubie, do których mogę Cię odesłać. Keystona naprawdę lubię po prostu najbardziej, ale mam jeszcze jeden inny portfel, który na pewno Cię zaciekawi. Jednak najpierw uzupełnijmy tutaj informację o Keystonie. Ten portfel kosztuje $150. Macie tutaj zniżkę Save Bundle na $23 off, ale tutaj musicie wziąć akurat taką paczkę, ten pouch, więc musicie wydać tutaj trochę więcej. Gdybyście chcieli zakupić tylko sam portfel, to wpisując kod Michał Lewicz, to dostaniecie 10%. Jednak i tak wysyłając te portfele do Polski, będziecie musieli zapłacić tutaj cło. Podobnie jak w sytuacji chyba Ledgera, ponieważ Ledger to jest francuska firma, ale dystrybucja jest z Chin, wydaje mi się. Przynajmniej ja płaciłem cło, więc ta zniżka wydaje mi się, że pokrywa to cło. Taka saszetka w sumie fajna. I ta blacha na te seedy naprawdę jest super. Wtedy macie pewność, możecie ją zakopać. Nawet jak Wam się chata spali, to te seedy i tak to przetrwają. Troszeczkę fajna, ale generalnie ja przepudrożowałem z nią naprawdę, z tym portfelem sporo czasu. W sumie to on jest trochę brudny, ale za bardzo nie jest porysowany i cały czas działa. Zresztą później na przykład można te seedy wpisać w inny portfel sprzętowy i można z powrotem odzyskać do niego dostęp. Tutaj co jest fajne, to że mamy te 3 chipy w sumie. Wszyscy używają tych AAL 6 Plus, a tutaj mamy w sumie 3. Microchip ATEC 608B, główny secure element do generowania i przechowywania kluczy prywatnych oraz fraz seed. Mamy jeszcze Maxim DS 28S60. Drugi secure element działający jako coś w rodzaju TPM odpowiada za zabezpieczenie przechowywania seeda oraz weryfikację integralności firmware, autentyczności urządzenia. I na koniec mamy Maxim Max 32520. To jest Secure MCU używany głównie do ochrony danych
biometrycznych, odciska palca i dodatkowych operacji kryptograficznych, trzyma zaszyfrowane dane fingerprintu i współpracuje z pozostałymi SE. Wszystkie trzy są bank grade secure chips z poziomem bezpieczeństwa około AEL 5+, ale bezpieczeństwo podnoszone jest przez to, że Keystone rozkłada zaufanie na kilku producentów zamiast jednego układu. To jest bardzo super, ponieważ przy podpisywaniu każdej transakcji po kablu na przykład musimy wpisać nasz PIN i dodatkowo zeskanować nasz palec, który mamy konkretnie przypisany do danego portfela, więc mimo tego AirGapowego podpisywania QR-kodem, również mamy tutaj dodatkowo zabezpieczone to podpisywanie fingerprintem po kablu. Poza tym, jeśli ktoś chciałby się na przykład dostać do tego urządzenia, są tutaj różne sensory, które po prostu, gdyby ktoś na przykład otworzył go, zniszczą te wszystkie seedy, tak żeby one nie były do odzyskania, gdyby ktoś chciał tutaj przy tym pogrzebać. Poza tym, tak jak na przykład wspominałem przy tym Ledgerze, przy wysyłce tutaj na Wasz adres Wasze dane są automatycznie usuwane chyba po 6 miesiącach, z tego co dobrze pamiętam. Także całkiem konkretny produkt, mi on się naprawdę bardzo podoba, ale czasami zdarzają się problemy, jeśli chodzi o ten hardware. Jednak na pewno nie jest to urządzenie bez wad. Na przykład jeśli chcielibyście podpisywać jakieś cięższe transakcje, do których potrzeba więcej pamięci, no to jednak Keystone tutaj polega. Takie transakcje na przykład występują przy farmieniu różnych łańcuchów, różnych tokenów, gdzie macie kilka tokenów naraz do odebrania. Ale poza tym to ja naprawdę sobie chwalę ten sprzęt. Lecimy dalej. Dobrze, więc teraz OneKey Classic One S, czyli ten mały wariat, który ma w ogóle wielkość karty kredytowej. Jest on naprawdę super cienki, lekki i no, moim zdaniem jakoś go przeuczyłem, jednak ostatnio nadrabiam te zaległości i naprawdę mi się spodobał. Jest w ogóle, również ma ten IEL 6 Plus. Można go naprawdę incognito nosić przy sobie, jednak nie polecałbym go nosić w portfelu, w tylnej kieszeni i na nim siadać. Jest on open source, podobnie jak i Keystone, jednak Ledger już nie jest open source, to jest kolejna w sumie jego wada. Mamy tutaj połączenie przez Bluetooth, jak i również USB-C. To zależy od tego, czy używamy na przykład aplikacji mobilnej na telefonie, czy na przykład tutaj wtyczki, którą możemy sobie zainstalować na naszą przeglądarkę. I naprawdę, jeśli chodzi o tą aplikację mobilną, to jest mega super. Zresztą spójrzmy. Dobra, i obczajcie to. Mam tutaj taki portfel testowy. Tutaj też oni mają OneKey Pro, ale do tego wrócimy sobie za chwilę, spokojnie. Możemy wysyłać, odbierać standardowo, kupować, sprzedawać z karty elegancko. Możemy sobie tutaj tradeować, robić swapy. Mamy również tutaj perpy dostępne. Mamy całą zakładkę do DeFi. Możemy stakeować różne stablecoiny. To akurat mam to pokazane ze względu na to, że to są asety, które mam w portfelu, więc mam tutaj gotowe propozycje po prostu, gdzie mogę ulokować moje fundusze. Ale pamiętajcie, że z DeFi również wiąże się ryzyko. Nie ma tutaj żadnych pozycji, ale mam pokazane zarobki. Mogę tutaj pożyczać na przykład na Camino. To jest fajne, że to jest w ogóle, ten portfel jest multi-chain. Także macie tutaj i Bitcoina, jest tutaj Bitcoin, macie i Ethereum, i macie wszystkie EVM-y, macie na przykład XRP, macie tutaj Flare, macie i Kosmosa, także naprawdę ten portfel mobilny jest super. A później na przykład, jeśli chcecie wysłać jakieś wasze Ethereum, powiedzmy, które macie gdzieś tam na Arbitrum. Dobrze, więc chciałbym sobie teraz to wysłać. Włączam mojego OneKeya. On się już tutaj łączy po Bluetoothie z moim telefonem od razu. Ciach, mamy to. Możecie sobie w ogóle tutaj zmienić tapetę, niczym w jakimś starym telefonie. Dobra, ale dajemy preview. Dobra, tutaj mamy te portfele, co tutaj się dzieje. I teraz tutaj mam wyświetlany PIN na telefonie i mam wyświetlane cyferki, które muszę wstawić po prostu poprawnie, znając mój PIN, który wcześniej wprowadziłem. Jeśli wprowadzę go źle, to mam 3 szanse, no i po prostu ta transakcja zostanie anulowana. Chodzi o to, że te cyferki są poprzestawiane na tym monitorze i trzeba je poprawnie wpisać
na telefonie. Poza tym, tak jak wspomniałem, ten portfel możecie sobie połączyć po prostu po kablu do wtyczki i pewnie do telefonu tak samo, ale ja takich rzeczy nie robię. No i ja wspominałem tutaj o tym, przy zakupie dostajecie jeszcze $20 w Bitcoinie, tutaj macie jeszcze jakieś słabsze wersje, $79 te dwie, 99 ta. Także w sumie to nie jest jakiś duży wydatek. Wydaje mi się, że no naprawdę się to opłaca i portfel jest dość ciekawy. Jedynym jego minusem jest ten mały monitor, no bo tutaj niestety nie da się za dużo przeczytać. To jest jednak minus moim zdaniem, ale również możecie tutaj trzymać ponad 30 000 różnych tokenów na 100 różnych łańcuchach, ponad 100. Tutaj w tym moim artykule również podwiesiłem wideo, jeśli chcielibyście zobaczyć unboxing i jak to generalnie wszystko wygląda, więc polecam sobie sprawdzić ten artykuł, jest on dość obszerny, jednak no zamieściłem tutaj wszystko, czego byś potrzebował, zaczynając ten w ogóle, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zacząć właśnie od zakupu takiego hardware walleta i nie popełniać różnych błędów, które tutaj również wypisałem, akumulować swoje asety przez najbliższy czas, bo tak jak wiadomo, zbliżamy się już do tego wymarzonego dołka, w którym w końcu możemy zaczynać nasze DCA. Jednak no jest jeden tutaj portfel, o którym jeszcze nie opowiedziałem i chciałbym również wejść trochę głębiej w ten temat, jednak nie mam go ze względu na to, nie wspominałem o tym portfelu. Chodzi mi konkretnie o Tangent Wallet. No i tutaj niestety nie testowałem, znaczy testowałem, ale jedynie przez jeden dzień tą cold wersję, ale jest to bardzo fajny hot wallet i tutaj również rozpocząłem swoją przygodę. Można tutaj trzymać różne sieci, także jest to fajne, jeśli ktoś szuka takiego jednego portfela do większości swoich kryptowalut w wersji hot, jednak no, do tej wersji cold jeszcze chciałbym poprosić o trochę więcej czasu po prostu. Jednak na pewno warto jest testować wersję software'ową. Link znajdziesz w opisie. No i dobrze, na koniec mam dla Was niespodziankę, ponieważ kupiłem 5 portfeli Keystone 3 Pro i chciałbym je Wam rozdać. Możliwe, że będzie więcej tych portfeli, ale o tym przekonamy się później. Póki co mam 5 sztuk Keystona. Będzie dodatkowo jakiś merch od Bybit EU. I warunki, jakie trzeba spełnić, to właśnie zarejestrować się na Bybit EU. Powiedzmy, że wpłacić tutaj minimum 100 euro, tak żebyście mogli się zakwalifikować tutaj na te dodatkowe nagrody od Bybit i zrobić wolumen powiedzmy na 1000 euro. Mamy na to tydzień czasu i puszczę post na Twitterze właśnie, który będzie reklamował ten konkurs. Dodatkowo będzie tam do odpowiedzenia jakieś kreatywne pytanie. Więc wybiorę na koniec konkursu kilka odpowiedzi, a później będę sprawdzał, czy dany człowiek spełnił warunki. Tak to mniej więcej zrobimy. Chciałbym, żebyście zaczęli ten nowy cykl w bezpieczny i konkretny sposób, także dlatego właśnie Keystone 3 Pro, każdy wartości $150. Właśnie nie wiem jak będzie z cłem, bardzo możliwe, że cło będziecie musieli pokryć z własnej kieszeni, chociaż oni teraz centrum dystrybucji chyba mają w Holandii, także nie mam pewności. No ale tak to zrobimy, daj znać w komentarzu czy fajnie, czy super fajnie, łapka w górę, sprawdź tego Twittera, życzę powodzenia, siemanko, pozdrówki, yo!